Hej, siema, z tej strony Jimmy, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii, którą jest This is the Police. Bardzo klimatyczna seria, podobno, bo oglądam już parę odcinków tam i innych youtuberów. Ustawienia mam takie że optymalne, jak to gra nazywała, czyli bez nagrywania mam nienaruszalne przez nic 60 fps, jak to jest w założeniu. Dzisiaj krótszy będzie odcinek, bo muszę za chwilę wyjść, tak więc szybko weźmy nową grę. Day one. No zaraz, tu mam 30. Jeśli ktoś nie wie, co to jest This is the Police, to jest gra, w której jesteśmy policjantem, który idzie na emeryturę i na emeryturę i mamy 180 dni, chyba coś takiego, czy 180 dni, żeby zbierać $500 000. I tam można przy tym jeszcze zarabiać dodatkowo przez jakieś tam kontakty z mafią, niszczenie mafii, takie tam. Tak więc. No tutaj gra działa już niż a nie klatkujemy już. Nagrywam grę tak naprawdę po raz czwarty. Pierwszy było przyspieszone, po raz drugi też. Po raz trzeci było słuchać, po raz czwarty wreszcie mi się chce nagrywać po tym, jak po prostu już długo w to nie grałem i spokojnie nagrywam. Dobra, co tu mamy? Jakieś 3 gazety, Cityko, co czerpać. Gry jest zupełnie po angielsku, nie ma straszczenia. No, to jest Sex Machine. Myers Personal Request. Nic nie rozumiem. Jest dużo wezwań po angielsku, w sensie, że dużo jest wezwań, które skończą twoje zadania, alarm trzeba przeczytać dokładnie, więc na ten odcinek ja będę jak idiota miał, ale na następny wiadomości ale nie będzie mógł przetłumaczyć, więc go to war. I ja się wyciszę. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons.
But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Dobra. Mamy jakąś konferencję prasową, więc no, dzień dobry. Wczoraj burmistrz oficjalnie ogłosił twoją rezygnację. Czy jesteś zaskoczony? Czy wszystkim... Nie wiem, czy wiedziałaś o tym wcześniej, czy coś? Surprise, bo major dyskutował ze mną. Oczekiwałem takiego gówna od burmistrza. Jaka różnica? Oczekiwałem takiego gówna od burmistrza. Burmistrz Letters jest straszny. Nie wiem. Czekał. Ja powiem, nie do końca, nie rozumiem. Czy znasz już imię swojego następcy? Nie, że to człowiek, że to apartament weteranów, który to jak na naszym sposobie. To oczywiście ktoś musi być poważny, więc oczywiście myślę, że to jest departament weteranów. Myślę, mam nadzieję. Poważny. A wtedy... Coś tu mają na krytyku i majorze, nie wiem, o co chodzi, what's your business? Not mine, ask him yourself. Dobra, Henryk. Dużo ludzi wierzy, że dużo ludzi nadal wierzy, że policja współpracuje z mafią. Czy mam coś do powiedzenia na ten temat? Powiem tak, już nawet za prawdopodobnie 3-4 odcinki sami będziemy pracować z mafią, więc no comment. Usually are perfect to all no, że zazwyczaj mam coś do powiedzenia na wasze pytania, ale to mogę powiedzieć na koniec, chyba. Czy mamy jakieś personalne relations, jakieś związki z majorem? No. Better ask him. Thank you. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick.
As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. "And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon." I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Checkpoint! Dobra, ja w międzyczasie poszedłem sobie zrobić kawę. Akurat tak jest fajne, że się po prostu wyciszę, więc mogę sobie spokojnie gadać czy coś. A wy nie będziecie słyszeć. Dobra, kolejny szef, szef policji. No takie tam pierdoły. Za bardzo nie dają dużo informacji. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts, the subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished.
Dobra. Znowu się wyciszyłem. Więc muszę dosyć głośniej coś powiedzieć, żeby był większy pasek na dźwięk. Tutorial. Pokazać Ci porady do życia, jak gra działa. Pokaż mi co masz. Jesteś 60-letni, szefem policji, za kilka miesięcy odchodzę. Nie potrzebuję, żeby ktoś gadał mi, jak mam wykonywać swoją pracę. Lepiej, żeby pokaż mi co masz, bo tak ten pierwszy dzień, który zawsze udawał mi się zrobić, był spoko i znam wszystko praktycznie na pamięć. Nie na pamięć, bez przesady, ale wiem jak to wszystko działa. To później by się przydało, więc weźmy szumie diat, ale to przeskipujmy. Jo, skip. Dobra. O Jezus Maria, mogę już ją zwolnić? O Boże. Ja teraz tak patrzę na tych wszystkich, a później wiem, że można ich naprawdę nieźle podekspić. Jak widzicie, to jest nasza gra. Boże, chyba jest mniejsza grafika. Dronie. Myszka mi wyszła poza ekran. Dobra, tam. Tak wiem wszystko. Dobrze, spoko. Tak wiem. O. Aha, to są te same. To weźmy tego. Weźmy tego, bo to chodzi na razie liczy się jako, że taki domyślny, taki zwykły ma 150 tego doświadczenia, więc jak wyślimy tego i ją podekspimy. Mogłoby być lepsze muzyka. 311A in progress. The last picture showed the theater. Dobra, ten pijany typek. To wyślimy pierdy Subaki, jakoś tak? Subaki. Ten projekt musimy wypełnić. 5. Jest. Report, hidden run. Tak wiem, no, dawaj. Jest, złapany. Nie są ranni policjanci. Tak, report. I złapany! Też cywilian jest dead. 910C in progress. Poczekaj, zaczekajmy na chwilkę. 311A in progress. Właśnie tu mamy bliższy końca. Wiem się nauczyłem od tego co oglądam. Ale nie warto tak szybko brać tych, bo właśnie nie mogą oni spokojnie wrócić. Dobra. Fight! Brother and sister. Dobra. Weźlimy Beardy i Augusty. Dobra. O Jezus Maria, ile tego nam się pojawiło. O Boże, to jest ten z tym, że 3 typów, w sensie 3 nastolatków z shotgunem napadli na sklep z filmami i ukradli kolekcję filmów dla Weźmy Vincenta i Asana. Asana, tak, który się podekspił. A ten tu, tu. Kradzież chyba, assault. A tak, że kradzież, że koleś ukradł tym w getcie komuś gitarę, takiemu grajkowi przy ulicy, gitarę, pieniądze i uciekł. No, to trochę brzmi jak jakieś igrzysk śmierci czy coś. Myślimy pracy Tsubasaki, bo to, znaczy Kohi Tsubasaki
bo raczej ona nic tu nie zadziała. Dobra. Jeśli znacie jakieś porady dotyczące tej gry, oczywiście piszcie. Nie znam wszystkiego, ale fajnie, żeby 311A complete. coś powiedzieli. Fight. Chyba za słabo ich postałem, ale na szczęście nie zginęli. Officer on Tak, scene. wiem, że mnie Looks poproszą. like we have a situation here. Dobra, pojazd jest zapakowany, jest tył z dźwiękiem. Włącz magnetofon, nie? Głośno. No ten taki podgłośnić. Loudspeakers. Powiedz, że tam chcą odczytać. 910C complete. A na tym Hidden Ranch, nie, Assault. 412A complete. Jej! Dobra. Wydaje mi się, że tylko wracają, więc... Day. Dobra, wiem. Koniec. Skończ dzień. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty.
People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, San killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And San's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Dobra, mamy dzień trzeci, mamy coś już checkpoint, więc mam już 25 minut, jak mówiłem, jest trochę krótsza, czasami nawet czasami te odcinki tyle trwają, więc nie normalnie. Dzięki za oglądanie, to już jest koniec, to jest śniadanie, wiecie. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, co jeszcze tam może udostępniecie, choć bardziej to ja udostępniam, ale never mind. Jeśli komuś się chce, może zrobić napisy, ja włączę pomocy, że może dodawać, tak więc dzięki za oglądanie i ja mógłbym się żegnał, ale narka!